I idziemy na lotnisko. No wiesz? Po 5. Teraz musimy sprawdzić, czy musimy wypełniać wszystkie te papiery, tak jak mówili na internecie, czy po prostu nie musimy mieć nic. Coraz bliżej. No i lecimy na Ibizę. Nawet pokaż, jak się cieszysz. Można sobie zaśpiewać. It's Friday day. Nie, it's Friday? Czy sobota? Czy Saturday? Today? A, Saturday. Okej, Saturday, Sunday. Zarobiście. Szkoda, że ta Ibiza nie będzie tą Ibizą co zawsze, ale Dawid widział na przykład, ja jeszcze nie widziałem, jadę pierwszy raz, znaczy lecę pierwszy raz na Ibizę i zobaczę niestety, że smutniejszą Ibizę niż jest normalnie. Ale może za to będzie trochę to tańsza Ibiza. Chociaż też pewnie nie. Trochę przynajmniej będziesz wiedział później, gdzie iść. Tak. No ale i tak dużo nie zobaczę na pewno tego, co bym chciał zobaczyć. Ale i tak. I tak mi się wydaje, że samo to bycie na Ibizie, poczucie jakiegoś tam klimatu tego, to i tak już wystarczy. Potańczymy cały weekend, cały poniedziałek będziemy umierać. Będzie zarąbiście. Idealnie, żyganie z kampera. Idealnie. Ostatnio nam brakowało trochę tego kurde tańczenia i nigdzie nie mogliśmy nic sztupać. Tak, a tam na pewno nie braknie. Chociaż mam nadzieję, że nie braknie. Sam nas nie wpuścili wcześniej, tak samo tam we Włoszech nie było nic. Ej, tu już chyba nic nie zjemy, chodź może tam jeszcze. No. Będzie dobrze. Kurde, nie wziąłem tego. Selfie sticka. Albo wziąłem? Nie wiem, nie pamiętam. W sumie tak. Wystarcza. Piękny wschód słońca się robi. Nie leciałem samolotem praktycznie od... Kiedy? Kurde, nie pamiętam. Czy od marca? Czy od kwietnia? Chyba od końca marca. Albo początku kwietnia, nie wiem. W sumie kiedy wracałem z Dominikany ostatni raz. Jeszcze trochę kamperem. Za niedługo ruszam w kolejną podróż, a kolejna będzie taka miazga, że już się nie mogę doczekać. No i dotarliśmy pod nasz hotel, czyli Bora Bora. No i się zaczyna. Pani patrzy, ale wy nie macie tutaj rezerwacji w hotelu. No wy nie, no mamy na pewno, mam numer, potwierdzenie, zapłaciłem wszystko. Tak patrzy. No nie. Ja zaraz patrzę na rezerwację, okazało się, że to dopiero za tydzień. Ale no całe szczęście, że nie ma pewnie za wiele ludzi, powiedziała, że nie ma problemu, że nam to zmieni. O, a tu jaki wielki napis tego. To do tego należy? Co? Parking tego, czy co to jest? Nie, to jest reklama taka. Aha. No idziemy szukać jakiegoś śniadania, jest dopiero 8 rano. Wszystko jeszcze zamknięte dookoła. Przyszliśmy na plażę na chwilę zobaczyć, czy może gdzieś tu coś zjemy. Ale widzę, że tutaj też jeszcze wszystko zamknięte. No to wam teraz szybko pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy basen. Za tym jest tam beach bar. Tam są imprezki. Pokażę wam, jaki apartament mamy tak na szybko. Spoko, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj taka duża sypialnia. Łóżka zaraz będą rozsunięte oczywiście. Łazienka. Ale śmierdzi trawą. Sąsiad nasz pali. Całkiem fajnie. No i mamy jeszcze
z widokiem na morze. No ale tutaj śmierci dopiero. Znaczy trawą. Znaczy nie śmierci, pachnie. Idę do morza. Właśnie wynajęliśmy samochodzik. Jedziemy zaraz. O, ale fajnie. Jedziemy zaraz zwiedzać wyspę. Imprezy imprezami, oczywiście. Na imprezy przyjdzie czas później, ale najpierw trzeba zobaczyć, bo jest podobno bardzo dużo ładnych miejsc. Jadą świry. Męska decyzja. 3-4 naraz. A, otworzyć sobie. A ma nowymi zębami. No. Damy radę. Wow, ale strzeliło. Ty, ja sobie tak w Kolumbii prawie, Polo jak to widzisz, pamiętaj o tym. Prawie chłopie straciłem oko Ty, a spoko, a ja nie piję, co? Dzięki. Ej, chłopie, kapsel mi tak strzelił w oko, miałeś- przecięło mi chłopie normalnie. Miałeś tutaj ranę, no. Ej, normalnie mi wycięło kurde wzorek kapsla. Jakby troszkę niżej bym mógł oby nigdy. Ale było blisko, bardzo No, blisko. gdzie są tam te browary, to można użyć. W schowku. Nie zawahajmy się ich użyć. Okej. Dla tych, co mówią, że jedziemy po alkoholu, jedno piwo to nie alkohol, pamiętajcie. Dokładnie. Jeszcze małe. A tutaj można wypić 2 piwa. Ale zresztą tu można właśnie. Na Ibizie są inne zasady. Także Tym bardziej, że w tym czasie dopiero wieczorem sprawdzałem. właśnie dopiero łapią pijanych wieczorem, w dzień nikt nie jeździ pijem. Zdrówko. Tak naprawdę to nad ranem. Za weekend. Zdrowie. Ale to wjeżdża. To jest życie. Kurde, nie możemy używać tego słowa. O kurwa, zjebałeś. No. Grzesiek, jak to oglądasz, zrób pip, pip. Musisz to wypipkać. No. Dasz radę. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie za dobry montaż. Zdrówko. Ty, ale włącz go jeszcze na chwilę, bo jest gorąco, żeby klima szła. Dobra, przyszliśmy teraz zobaczyć tutaj jednego klubu. Jak go się nazywa? Blue Marlin. Blue Marlin. Oczywiście jeszcze pusto jest, bo za wcześnie. Sprawa ogólnie wygląda tak. To pani nam powiedziała, tutaj jest takie miejsce, dobre, Dawid mówił, że wszyscy tak przyjeżdżali, tu były imprezki organizowane takie do 12 i później ludzie do klubu jeździli, tak? No. No, teraz niestety, na razie jeszcze, ale to jest czysta woda. O, naprawdę dobrze wygląda. Na razie pani nam powiedziała, że tak, jak ktoś tu chce przyjechać, musi sobie zarezerwować stolik. Ludzie tylko w stolika raczej siedzą, tańców za bardzo nie ma. Mówi, że no jeszcze, tu jeszcze nie jest to, co ma być. Miejmy nadzieję, że tam będzie inaczej. Tam, gdzie my mieszkamy. No. Jak nie będzie, to ojej. Będzie płacić pytanie zębów. Ale ładna, naprawdę ta woda, tak czyściutka. No nie, no jak tak nie będzie, to... Ale my sobie jesteśmy myśliwi. Nie, damy radę. Po paru piwkach i drinkach to już... Nie, albo... No, zobaczymy co będzie, ale... Damy radę na pewno. Tylko, że muzyczka grała, to jest najważniejsze. No. Tam na Bora na pewno będą imprezki, tylko nie wiem, jak takim, nie, tutaj nie można tańczyć, kurwa, to jest słabe. Nie no, może tu nie można, może tam też... Ale co ci powiedzą, nie tańcz? Nie tańczyć. Nie tańcz. Tak, my tak mieliśmy z Anią na Nie tym. tańcz. Byliśmy i już ludzie zaczynali tańczyć, a oni już wszyscy przyciszali muzykę, nie? A ludzie już wejście, a oni wszyscy przyciszają muzykę. No nie, to jest przesada. O Ibizie, kto jak to, ale ten człowiek wam może opowiedzieć dużo. O, i mogę. Trochę tutaj był, przeżył i tak dalej. Także na Ibizie nie szukałem żadnego lokalnego Polaka, bo to jest mój lokalny Polak. Tylko szkoda, że właśnie nie pokażę wam tej Ibizy takiej, jaka ona jest naprawdę w normalnym okresie, ale prawdopodobnie we wrześniu będziemy tutaj drugi raz. To wtedy zobaczycie, chyba. Mam nadzieję. Znaczy, to wszystko zależy od tego, czy będzie Tomorrowland, bo inaczej nie przylecę, a jeśli będzie, no to na Ibizę też pojadę. Teraz jakieś widoczki zobaczycie, jakieś takie O, na razie- imprezki we wrześniu, no. Na razie wam pokażemy ładne miejsca. No i zobaczymy co jeszcze. Przyjechaliśmy na kolejną miejscówkę, jest tyle samochodów tu, że miazga na pewno. Ty, ale tam są dziwne chatki takie. Cala de Hort. Cala de Hort? A co za chatki tam ktoś mieszka? Chyba tak. Mieszka chyba. Albo to są garaże na te, Na łódki. Okej. Na bank to zaparkujemy.
Dobra, patrzcie na tą akcję. Widzicie tą górę? Cyk. Widzicie tą górę? Cyk. Cyk. A nieświadomie zrobione. Mówiłem, no właśnie opowiedz tą historię, bo to jest na pewno ciekawe. Nie no, po prostu... Ile dni melanżu było, ile promili? To był chyba, nie chcę mówić który dzień, ale obudziłem się rano z tatuażem po prostu na brzuchu i mówię, no coś mnie tutaj, Coś mnie boli. coś mnie boli brzuch. A to był mój pierwszy tatuaż ogólnie, się okazało, że no tak wyszło no. Ale jestem zadowolony, nie żałuję tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę moje, to podświadomie wiedziałem, że to jest najpiękniejsze miejsce, które bym mógł sobie statuować, więc jestem Na zadowolony. Pipi to ja widziałem tylu asów, co się o 2, 3 nad ranem tatuowali po prostu. Ale co? To jest zabawa. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta, todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta, todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete para adelante y después para atrás. Acércate bonita, quédate acá. Muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta, todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta, todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Polatane dronem, jak wam się podobało? Bo jestem bardzo pod wrażeniem, jaki tu jest kolor wody. Szczerze mówiąc, to nie liczyłem na to. Naprawdę, a jest naprawdę piękna woda. Czekamy pół godziny jeszcze, bo restauracja jest zamknięta, a musimy zjeść tutaj obiad. W ogóle chcemy go zjeść z takim widoczkiem, bo naprawdę dobrze wygląda. A później idziemy dalej, no. Jeszcze w planach mamy zobaczyć 3 plaże. 3? No 3, może 4. No, 3, może 4. Później jedziemy na spotkanie z ziomkiem i zaczynamy imprezę. Dawid idzie skakać. Świr. Dla facetów ładne widoki. Kurczę, akurat słupek zasłonił. Ale ładne dziewczyny. Dobra, Dawid. Dziewczyny poszły, pokaż klasę. Przy dziewczynach nie wolno, bo, znaczy to są jeszcze inne, ale chodziło nam o tamte. Znaczy mi. Hej. No. No, ale jesteś kotem. Obiadek z widoczkiem, tylko znaczy widoczek miał być, ale nas tam nie posadzili, bo wszystko zarezerwowane. Idziemy teraz obczaić jakąś fajną miejscówę. Dawid mówi, że zarąbisty tam jest klif. Trochę nielegalnie tu wjechaliśmy, ale trudno. Na szybko, damy radę. A tutaj to już dali specjalnie kamienie, żeby tu już ludzie w ogóle nie wjeżdżali. Aha. Ktoś nas tam nie jedzie za nami. O. No i lekki przypał. Dawid musiał iść szybko po auto i stąd wyjechać. Gościu powiedział, że będziemy mieli kłopoty zaraz. Ale kiedyś się tu dało podobno normalnie wjeżdżać. Musieli to chyba zmienić. Ja idę z dronikiem tu polatać. No, stąd wyjechał. No, przyznam, że robi wrażenie. Dobra, odpalam drona.
Przyjechaliśmy na kolejną plażę. Jak ona się nazywa, Dawid? Cala Badeia. Ale szukamy jak na razie miejsca, bo jest ciężki przekaz. Ale może znajdziemy. Powiem wam, że jest tak gorąco. Teraz pokazuję 34 w cieniu. Uwierzcie, że odczuwalna jest nie do wytrzymania. No konkretnie to wygląda. Jak się nazywa ta plaża, Dawid? Cala co? Cala Tarida. A zaraz zobaczycie. I później jedziemy jeszcze na najlepszą plażę niby tutaj. Według Dawida. Według wielu. Według wielu. Nie, powiem wam, że naprawdę nie spodziewałem się, że na Ibizie są takie fajne plaże, takie fajne miejsca. Ja to naprawdę podchodziłem do Ibizy tak, że tutaj się przyjeżdża tylko imprezować typowo. Wiecie, picie, panie, imprezki i tak dalej, no po to ludzie przyjeżdżają na Ibizę, ale widzę, że też tu można całkiem fajnie spędzić na plaży czas. Na Ibizie macie 80 plaż, oficjalnych plaż, nie? Bo pewnie są jeszcze takie, które nie są za bardzo, jak to powiedzieć? Nie są na mapie, ale ogólnie Oficjalne? są do zobaczenia. Jak ktoś wie gdzie, no to myślę, że tak grubo ponad 100 plaż jest na Ibizie. Serio sobie to inaczej trochę wyobrażałem. A tu naprawdę jest takie miejsce, że nawet rodziny sobie mogą normalnie przyjechać na Ibizie. Na pewno przyjeżdżają, ale w sumie Ibiza jest dość droga, no. Nie ma co ukrywać. Chociaż jak ktoś przyjeżdża na takie normalne wakacje na plażę, to nie wiem. Ale pamiętajcie, że jak ktoś przyjeżdża imprezować na Ibizę, to dużo to kosztuje. Wejście średnio do klubu. Oczywiście kluby są teraz zamknięte, ale trzeba liczyć od 50 do 100 euro, albo ile płacić najwięcej za wejście na przykład do klubu? 150. 150 euro za wejście do klubu. Było coś w tym? Nie. Stolik, jakby się chciało na przykład stolik, to 600 euro, 700 euro za stolik. Za flaszkę. Piwo w barze ile mniej więcej kosztuje? 10-15 euro? Nie, za 10 euro to nic nie kupisz, nawet wody. Najtańszy to jest woda gdzieś za 12 euro, 14 euro. Piwko też tak za taką cenę, ale to są takie piwka 0,2, 0,3. Woda tak samo 0,2. Czasami się zdarzy w niektórym klubie właśnie, patrzę, było chyba, że półlitrowe były za chyba 12-14 euro. Za drinka mniej więcej ile trzeba zapłacić? Drinka to tak od 25. Ibiza kosztuje. No także jak ktoś się wybiera na Ibizę, to naprawdę musi mieć przygotowane trochę. No, musicie wiedzieć, że to kosztuje. No i teraz przyjedziemy na najładniejsze miejsce. Ale, sorry, ale wieje strasznie. Jak się nazywa ta plaża? Cala. Ale wieje. Jest naprawdę pięknie tutaj. Kolor wody. Miazga. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła tutaj. Idziemy po coś do picia i później posiedzieć na chwilę. Kolor jest mocny tej wody. Tutaj już muzyczka zaczyna coraz lepiej grać. O, to już jest DJ.
oczywiście. W sklepie z alkoholem macie takiego tam shota, jakbyście się chcieli walnąć przy kasie. Bierzemy coś na aftera i wracamy na imprezę. Co? Wodą przypijać? Akwariusz. A, no dobra. Małej? No. Nara, Dawid, do domu. 23:53. Nara. 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 Fajnie na tej Ibizie, nara. Fajnie. Idziemy spać. Na Ibizie, jak na razie, imprezy kończą się o 24. Ale się nie poddajemy. Idziemy szukać dalej. Na pewno dziś jest jakaś ukryta impreza. To jest niemożliwe. To jest Ibiza. Tu nie może się to skończyć o 12 w nocy. Jeszcze w sobotę. Niemożliwe. Niemożliwe. A nie mówiłem. Siema w niedzielę. O dziwo, czuję się aż dobrze. Nie mam kaca. Wiadomo, czuję się, że jestem po imprezie, ale jest w miarę dobrze. Wstałem o 9:30, bo o 10:00 trzeba było oddać samochód. Dawid spał do 12:00. Wszystko na mojej głowie. Nie, ale przywróciłem, zjadłem, wróciłem, jeszcze chwilę przespałem. No i co? Dobra, koniec tego odcinka. Dzięki wielkie. Zapraszam na jutrzejszy, kolejny dzień na Ibizie. I znowu pokażę Wam jakieś ładne miejsce i wieczorem co się będzie działo. Pozdrawiam, na razie, dzięki, że oglądaliście. A jak nie widzieliście poprzednich odcinków, zapraszam. Ja mam spoko, Dawid chyba gorzej.